W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o pewnym niezwykłym miejscu na mapie krakowskiego Kazimierza. Być może część z Państwa gościła już niegdyś we wnętrzach tego budynku i wtedy Państwa uwagę zwrócił pewien orientalny, egzotyczny, jakby z innej epoki i z innego świata wystrój tego miejsca. Mowa oczywiście o budynku zlokalizowanym na rogu ulicy Bożego Ciała oraz Majzelsa. Dzisiaj mieści się tutaj klubo-kawiarnia Hewre, a przez długie lata, do wybuchu II wojny światowej, znajdowała się synagoga towarzystwa Hewra Tehilim. Synagogi, zwane również bożnicami, pełnią funkcję żydowskich domów modlitwy. Pojęciu synagoga odpowiadają zresztą rozmaite określenia, takie jak Beit Knesset, gdy mówimy o domu zgromadzenia, Beit Midrash, który oznacza dom nauki, oraz Beit Tefila, czyli właśnie dom modlitwy. Synagogi pełnią również miejsce zebrań społecznych gminy żydowskiej. To w nich odczytywano niegdyś edykty królewskie oraz rzucano klątwy na niepokornych Żydów. Za sprawą swoich wszechstronnych zastosowań były nieformalnymi sercami żydowskich społeczności. Przed wybuchem II wojny światowej krakowski Kazimierz liczył ponad 100 bożnic i domów modlitwy. Synagoga powstała w 1896 roku staraniem Bractwa Psalmowego, czyli właśnie Hewra Tehilim. Było to bardzo liczne stowarzyszenie. W 1937 roku liczyło bowiem aż 240 członków. Budynek powstał w oparciu o nieznany dzisiaj projekt architekta Nachmana Kopalda. Kopald był absolwentem Wydziału Budowlanego Szkoły Przemysłowej w Lwowie. Warto odnotować, że jest on uznawany za pierwszego w Krakowie renomowanego architekta narodowości żydowskiej. Do dzisiaj możemy podziwiać wiele nieruchomości wybudowanych w oparciu o jego projekty. Przede wszystkim liczne kamienice, w przypadku których zachwycają nie tylko ich fasady, ale również elegancko zaprojektowane podwórza. Głównym jego dziełem pozostaje jednak synagoga Hewra Tehilim, czyli bohaterka dzisiejszego odcinka. W 1931 roku doszło jeszcze do jej przebudowania w zgodzie z projektem Salomona Jonklera. Na dole zlokalizowano salę modlitewną, ale wiemy, że w synagodze funkcjonowała również szkoła talmudyczna. W tym kształcie przetrwała do wybuchu II wojny światowej, podczas której Niemcy zdewastowali wnętrze synagogi. Bryła budynku została jednak nietknięta. Po zakończeniu wojny nieuszkodzony budynek pełnił rolę siedziby Żydowskiej Partii Socjalistycznej. W 1951 roku w budynku ulokowała się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiacy. W 2001 roku synagoga została zwrócona gminie żydowskiej. W 2006 roku Zespół Pieśni i Tańca opuścił budynek. Od 2013 roku mieścił się tutaj klub muzyczny Meskal, a od 2017 roku znajduje się tutaj odwołująca się do historii budynku klubo-kawiarnia Hewre. Murowany piętrowy budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Budynek posiada elementy dekoracji neoromańskiej oraz neogotyckiej, charakterystyczny fryz arkadowy i półkoliście zamknięte okna. Elewacja frontowa od ulicy Majzelsa jest 10-osiowa, zaś boczna od ulicy Bożego Ciała 5-osiowa. Główna sala modlitewna znajduje się na parterze, zaś galeria dla kobiet ulokowana jest przy ścianie zachodniej. W 2008 roku odkryto w dawnej synagodze cenne polichromie naścienne, które przypomniały o pierwotnym charakterze tego miejsca. Mimo kilkudziesięciu lat użytkowania budynku w sprzeczności z jego pierwotnym charakterem, pierwotnym przeznaczeniem, zachowało się bardzo wiele pozostałości po dawnej synagodze. W polichromii dominują barwy niebieska i zielona. Malowidła nawiązują przede wszystkim do wydarzeń ze Starego Testamentu, uwzględniając ważne postaci czy miejsca związane z historią judaizmu. Na ścianie zachodniej na wysokości galerii dla kobiet zachowały się wizerunki 4 zwierząt biblijnych, które zostały ujęte w ozdobne obramienia. Najbogatsza w treści okazuje się ściana północna, na której umieszczono 4 wizerunki miejsc świętych dla judaizmu. Pierwsze wyobrażenie przedstawia nam wzgórze świątynne, czyli Her Habayit. Czyli jeden z największych obszarów sakralnych na świecie, znajdujący się we wschodniej Jerozolimie. W starożytności na jego terenie znajdowała się świątynia jerozolimska, czyli najświętsze miejsce judaizmu. W czasach biblijnych wzgórze nosiło nazwę Moria, które oznacza wybrane przez Jahwe. Tradycja żydowska utrzymuje, że to właśnie z tego miejsca rozciągnął się aktualny świat i to właśnie w tym miejscu Bóg miał zebrać ziemię, by stworzyć pierwszego człowieka, czyli Adama. Religijni Żydzi twierdzą, że w przyszłości trzecia świątynia zostanie wybudowana na tym właśnie wzgórzu. Dla świeckich Żydów wzgórze świątynne jest znaczącym symbolem narodowym.
Drugi widok przedstawia Jerozolimę wraz z górującą wieżą, który posiada podpis. Podpis nie do końca czytelny, tym niemniej możemy odczytać drugie słowo złożone z 3 liter, mianowicie litery Dalet, litery Waf oraz znowu litery Dalet. Połączenie tych 3 liter tworzy imię Dawid, należące do jednego z najznamienitszych królów Izraela. Łącząc to imię z widoczną wieżą odgadujemy, że malowidło przedstawia Migdal Dawid, czyli wieżę Dawida. Budynek dzisiejszej wieży Dawida jest w zasadzie twierdzą turecką wzniesioną z rozkazu Sulejmana Wspaniałego w 1532 roku. Należy jednak odnotować, że inwestycja ta powstała na miejscu dawnych fortyfikacji z około 37 roku przed naszą erą. W tym miejscu stały ogromne wieże, które chroniły położony opodal Pałac Królewski Heroda Wielkiego. Zburzyło je wojsko rzymskiego cesarza Hadriana, które zajęło miasto w 135 roku. Średniowieczni pielgrzymi widzieli w tych pozostałościach ruiny pałacu właśnie biblijnego króla Dawida. Trzeci wizerunek ponownie przedstawia Jerozolimę, a w zasadzie drogę, która prowadzi do pewnego miejsca, o którym dowiadujemy się za sprawą całkiem dobrze zachowanego napisu, który brzmi Kever Malchei Beit Dawid, a oznacza grobowiec domu króla Dawida. Grobowiec króla Dawida jest zlokalizowany na górze Syjon w Jerozolimie. Cieszy się czcią zarówno Żydów, jak i muzułmanów. Obecny budynek z najprawdopodobniej pustym sarkofagiem pochodzi z czasów wypraw krzyżowych. W XV wieku muzułmanie przejęli budynek z sarkofagiem i w 1524 roku przekształcili go w meczet. Chrześcijanie utożsamiają ten przedsionek z miejscem, gdzie Jezus Chrystus obmył nogi apostołom. Obecnie grób Dawida jest własnością państwa Izrael. Autentyczność grobowca jako faktycznego miejsca pochówku króla Dawida jest jednak dość wątpliwa. W zgodzie z Biblią został on pochowany, podobnie zresztą jak inni królowie żydowscy, na wzgórzu Ofel, położonym w odległości około 700 metrów na wschód. Czwarty wizerunek, bardzo już zniszczony, przedstawia nam mur. I bardzo nieczytelny już dzisiaj napis, którego odczytać możemy w zasadzie tylko i wyłącznie 2 litery, mianowicie literę Taf oraz fragment czegoś, co przypomina literę Lamet. Ściana płaczu jest w tym momencie w zasadzie najświętszym miejscem w kulturze judaizmu. Prawdopodobnie jest ona fragmentem tzw. drugiej świątyni jerozolimskiej, zlokalizowanej na wzgórzu Moria. Nazwa pochodzi od żydowskiego święta Tisza B'Av, podczas którego Żydzi opłakują fakt zburzenia ich świątyni przez Rzymian. Święto wypada 9 dnia miesiąca Av, które przypada w lipcu lub na początku sierpnia. Wierni zgodnie z tradycją wkładają między kamienne ściany karteczki z prośbami do Boga. Ściana płaczu pozostaje miejscem modlitwy i celem pielgrzymek Żydów od wielu wieków. Pierwsze wzmianki o tej tradycji pochodzą już z IV wieku naszej ery. Znajdujemy się właśnie na balkonie, który pierwotnie pełnił funkcję babieńca. Otóż w tradycyjnym judaizmie kobiety przez wiele wieków nie mogły uczestniczyć w życiu religijnym synagogi. Zmieniło się to dopiero w średniowieczu. W tym bowiem momencie zaczęto wydzielać dla nich specjalne pomieszczenia, do których mogły wchodzić i obserwować życie religijne synagogi. Babieńce musiały mieć niezależne wejście i takie połączenie z salą główną, ażeby kobiety nie były widziane ani słyszane przez mężczyzn zgromadzonych w synagodze. Dlatego zwykle połączenie między babieńcem a salą męską ograniczało się do małych okienek. W przypadku naszej synagogi aż dwukrotnie reguła ta została złamana. Pierwszym, co zwraca naszą uwagę, gdy jesteśmy na Emporze, poza oczywiście fantastycznym widokiem z balkonu, jest hebrajski napis, który brzmi Ner Ha Neshama. W wolnym tłumaczeniu oznacza to tyle, co świeca Pana jest duszą, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu świecę duszy. Pojęcie to jest ściśle związane ze świecą zapalaną w synagodze w święto Jortzeit. W Jortzeit odwiedza się groby zmarłych, odmawia kadisz, kładzie kamyczki na macewie. Do zwyczajów związanych z rocznicą śmierci należą również indywidualny post, zapalenie właśnie świecy jorcatowej oraz studiowanie Tory. W tradycji żydowskiej Jortzeit jest dniem radosnym. Tuż przy stropie znajduje się fryz o motywie roślinnym. Okna są otoczone bordowymi kwiatkami, zaś co 2 okna znajduje się pionowy fryz, również o motywie roślinnym. Glify okien również wypełnione są podobnym fryzem. Na wysokości babieńca, poza hebrajskim napisem oraz przepięknym fryzem, zachowały się również wizerunki 4 zwierząt biblijnych: lwa, orła, jelenia oraz tygrysa. Tylko pod wizerunkiem lwa zachował się hebrajski podpis. Możemy bowiem dostrzec kilka liter alfabetu hebrajskiego, takich jak litera Resz, litera Waf, litera Kaf oraz litera Alef. Są one częścią napisu, który oznacza Gibor Ke Ari.
czyli silny jak lew. Lwa bardzo często przedstawiano w sposób triumfujący, tradycyjnie uważano go bowiem za króla zwierząt. Warto jednak odnotować, że w tradycyjnym judaizmie lew był uważany za zwierzę nieczyste. Nieczyste przede wszystkim pod względem koszernym. Generalnie symbolika lwa jest dość skomplikowana. Z jednej strony uważano go za zwierzę bardzo niebezpieczne dla człowieka, a z drugiej strony bardzo szlachetne. W znaczeniu ogólnym symbolu tego używano na oznaczenie plemienia Judy i rodu Dawidowego. Lew jest także symbolem Izraela. Oznaczał siłę, moc oraz potężnych ludzi. Symbolu tego używano także po to, żeby zobrazować przemoc, wspaniałość, majestat, drapieżność, zachłanność, gwałtowność, niegodziwość, ale również grzech, szatana lub tych, co są na jego usługach. Lew to również śmiały i mężny wojownik, a lwie serce tradycyjnie utożsamiane było z odwagą. Z kolei w księdze Syracha lew jest raczej odbierany jako negatywna postać, zbliżona w pewnych zachowaniach właśnie do szatana. Podejrzewa z urojonych przyczyn, zasadza się na zdobycz, korzysta z podstępu, niszczy i porywa ludzkie życie. Z drugiej strony jest wprost utożsamiany z grzechem, ale jest również karą dla człowieka pysznego. Bardzo często przedstawiano również dwa lwy w bardzo zaszczytnej dla nich formie, gdy podtrzymywały koronę tory lub tablicę dekalogu. Drugim zwierzęciem, które możemy dostrzec na ścianie, jest orzeł, w przypadku którego widzimy tylko fragment jego skrzydła. W każdym razie symbolika orła jest również dwuznaczna. Z jednej strony był on uważany za zwierzę, które roztacza opiekę nad narodem wybranym, ale warto również odnotować, że orzeł bardzo często pojawiał się w innych religiach Bliskiego Wschodu. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tradycyjnym judaizmie orzeł uznawany jest wręcz za zwierzę nieczyste. W Księdze Kapłańskiej możemy bowiem przeczytać: spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów. A Księga Hioba określa orła jako zwierzę złowrogie i żarłoczne, którego pisklęta krew chłepcą, on wszędzie tam, gdzie zabici. Trzecim zwierzęciem pojawiającym się na ścianie synagogi jest jeleń, którego symbolika pozostaje bardzo interesująca. Dla Hebrajczyków jeleń był symbolem miłości oraz poświęcenia. Potrafił wydłużyć swoje życie, zjadając uważane za uosobienie wszelkiego zła węże. Jeleń był też znakiem dążenia ku Bogu, Jego błogosławieństwa. Ostatnim zwierzęciem przedstawionym na ścianie synagogi Hevra Tehilim jest tygrys, który tradycyjnie symbolizował wytrzymałość. Bardzo ciężko znaleźć dalsze informacje na temat jego symboliki, ale warto odnotować, że występuje on m.in. w tekście Pirkei Avot, mianowicie: bądź silny jak tygrys, lekki jak orzeł, prędki jak jeleń, potężny jak lew, aby wypełnić wolę Twego Ojca w niebie. Na ścianie północnej, tuż na wysokości babińca, znajduje się fragment polichromii przedstawiającej panoramę Jerozolimy, który jest kontynuacją tego z poziomu galerii. Na ścianie północnej i południowej, na niewielkim wysunięciu ściany, znajdują się po dwie kolumny pustych, kwadratowych zagłębień, w których prawdopodobnie znajdowały się tablice. Omówione przed chwilą elementy są jedynymi pozostałościami po dawnej synagodze Hevra Tehilim, która podobnie jak inne tego typu budynki przestała pełnić swoje funkcje za sprawą II wojny światowej i zagłady polskich Żydów. Sytuacja powojenna nie zawsze pozwalała na to, aby szanować sakralny charakter miejsc takich jak to. Bez wątpienia pozytywna zmiana nastąpiła w 2017 roku, gdy w dawnej synagodze otwarto Hewrę, klubo-kawiarnię, która z poszanowaniem historii tego miejsca prowadzi godną uznania działalność kulturalną. Skrzyżowanie ulic Majzelca i Bożego Ciała to skrzyżowanie dwóch kultur, dwóch religii. Od 2017 roku historię budynku otwiera Hewrę. Nowoczesny myślą, tradycyjny duchem Dom Kultury. Hewrę łączy w sobie kilka przestrzeni: kawiarnię, restaurację, bar, miejsce pracy twórczej. Klub mieści się na 3 poziomach. Goszczą tu wydarzenia niekonwencjonalne, rozbrzmiewają dźwięki muzyki, a wiedzą dzielą się specjaliści z różnych dziedzin. To wszystko sprawia, że Hewrę jest jednym z najbardziej cenionych miejsc w stolicy Małopolski.